Witam serdecznie, Aleksander Wojtysiak, Między Światami i Życie na Filipinach. Zaczynamy kolejny dzień, jest trochę po 6. Wstałem, wypiłem kawę i biorę się za dalsze lakierowanie konstrukcji drugiej sypialni. Zostało mniej niż połowa do polakierowania, z tego co jest otwarte. Także dzisiaj w późniejszej części dnia, za godzinę, może za 2, przyjdzie czas zrywać podłogę i zająć się podłogą. A kiedy już podłoga będzie gotowa dzisiaj, to wtedy będzie można już przycisnąć pracę, pojechać po materiał dzisiaj albo jutro i zacząć składać ten pokój do kupy. Hebel, który zamówiłem z Lazady, jeszcze nie doszedł. Powinien dojść maksymalnie w 4 dni od dzisiaj. Także to jest jedna z rzeczy, która zahamuje mnie delikatnie, bo muszę trochę drewna mahoniowego jeszcze przygotować pod wymiar. Albo w ostateczności, tak jak ktoś pisał, szczotki, będę musiał zobaczyć ten hebel, który to jest ten stary, i czy ja jestem z nim coś w stanie zrobić, ewentualnie zawieźć go do jakiegoś miejsca, bo są tu jacyś elektromechanicy, mechatronicy, jakkolwiek by ich nie nazwać, którzy może daliby go radę odratować ten stary jeszcze. Ale to zobaczymy. Na razie nie jest to palące. Na razie trzeba po prostu kontynuować z lakierowaniem i z zabezpieczaniem konstrukcji, która jest na miejscu. Psiaki latają, kotek się wygrzewa. O, a tam już płetwonurkowie wchodzą do wody chyba w oddali. Dobrze, dziękuję za wszystkie subskrypcje, lajki i komentarze. I biorę się do pracy, rodacy. Jaki mamy postęp prac? Sufit polakierowany. Zabrakło trochę lakieru. Tutaj widać, belka jest niepolakierowana. I ta belka jest niepolakierowana. Ale to już nic nie stoi na przeszkodzie, żebym mógł się brać za zrywanie podłogi. Za zrywanie podłogi, oczyszczenie jej z gwoździ, odkurzenie, no i następny krok, impregnowanie podłogi. Zobaczymy, jak daleko uda się dzisiaj pójść. No ale jesteśmy coraz bliżej do etapu, w którym będziemy zamykali ścianę, zamykali podłogę i robili to pomieszczenie zdatnym do życia. Oj, muszę kupić rozpuszczalnik, bo jak malowałem sufit, uchlapałem sobie ręce, a ciężko jest to domyć wodą z mydłem. Także dzisiaj też pewnie wycieczka do miasta. No ale myślę, że dzisiaj będzie ten dzień, kiedy po prostu też weźmie się materiału, ile wyrobię czasowo ze swoją pracą, bo nie będę teraz jechał do miasta, tracił na to czasu. Jak nie, to jutro od rana się pojedzie po materiał, też będzie w porządku. Trzeba po prostu wszystko przygotować, a wtedy pstryknięcie palcami i ten pokój zmieni swoje oblicze. Dosłownie jak pstryknięcie palcami. Chociaż korzystając z okazji, że mamy tamtą sypialnię w stanie, w jakim widzieliście, może zdecyduję się wejść na piętro i zerwać te płyty, jak już będę miał podłogę, bo tu się będzie też z nich sypało. Wtedy sobie z podłogi poodkurzam elegancko, a już miałbym otwarty sufit od strony piętra, zerwaną podłogę, i wtedy jak robię tutaj sufit z płyt, to już odeszłoby mi ta dodatkowa praca. Jak w pierwszej sypialni będę zrywał podłogę piętra i wszystko będzie się pyliło na sufit, który zrobiłem, i odkurzanie tych przestrzeni między belkami. Może zrobię to tak, zobaczę, pomyślę, to jest jeszcze temat do rozważenia, ale kontynuujemy pracę. Co tam, maluchu? Gorąco im, gorąco. Słoneczko praży. No jest około 34 stopni w chwili obecnej. Wczoraj nie było prądu. Ale jako iż kupiłem ten zestaw paneli solarnych, mówiłem, że jeszcze nie ma baterii samochodowej, ale wiem, że działa. Podłączyłem inwerter pod samochód, pod baterię samochodową, pociągnąłem przedłużacz i podłączyłem internet do przedłużacza z baterii. I wiecie, że działało?
i działało. Także trzeba ogarnąć baterię samochodową, która będzie mogła ładować się w słońcu z paneli solarnych. I w momencie, kiedy wyłączy nam prąd, będziemy mieli dostęp do internetu, lodówka będzie działać i takie podstawowe rzeczy, a będzie się to po prostu codziennie ładowało. Też trzeba to zbudować stojak na te panele. Trzeba to jakoś zorganizować, ale to w wolnym czasie. To się w wolnym czasie zrobi. A co mi tam? Pokażę wam, jak to działa. No więc mamy inwerter. Część ludzi pewnie wie, jak to działa. Czekajcie, muszę to podpiąć. Wstawię sobie kamerę tutaj na razie. No więc prosty, nie? Każdy sobie z tym poradzi. Nawet ktoś, kto nie ma pojęcia o... No nie wiem, plus i minus chyba każdy rozróżnia, prawda? No więc klemę minusową podpinamy, no z minusem, nie? A klemę plusową dajemy na plus. Przełączamy przełącznik, mamy wejście i pokazuje nam stan naładowania baterii. Są też wejścia na USB, 2 razy USB. Także wystarczy kupić baterię samochodową, podpiąć do tych paneli solarnych, które są kupione i będziemy mieli źródło prądu w razie takiej sytuacji, jaka była wczoraj, kiedy nie byłoby internetu, nie byłoby prądu. Myślę, że nie wiem ile. Nie jestem elektrykiem, więc nie powiem wam dokładnie ile, no ale sprawdzimy to, ile taka bateria samochodowa udźwignie zużycia prądu w razie tego, jakby prądu nie było. Chociaż prądu wczoraj nie było tak długo, nie było kilka godzin, no ale jednak utrudniło nam to życie. No ale działa. Także sprawdzone. Tak mi przejściało w głowie, mówię, przecież jak mamy te panele solarne, ale nie mam baterii, która była naładowana, ale przecież w samochodzie jest bateria, tak jak podejdę do samochodu, pociągnę przedłużacz, to powinno działać. No i działało. Kolejny dzień, kolejny kurier. Dzisiaj 2 paczki. Worki XXL, 10 sztuk na rolce. Zobaczymy, jak z jakością, bo to z Chin. No i przyszedł dzisiaj dużo wcześniej, 4 dni wcześniej niż zakładana wysyłka. Nowy Hebel. Zobaczymy, jak się będzie sprawował, ale to w późniejszym etapie. Na ten moment sami Państwo widzą, co tu się dzieje. Mamy zerwaną podłogę. Mamy zaimpregnowaną podłogę na raz. Będę tutaj też dokładał tej podłogi, żeby była mocniejsza. Ale to najpierw ją zaimpregnuję i potem się wezmę za te doróbki. No jeszcze zaimpregnować ją na 2 razy i polakierować, żeby był święty spokój. Ale też wygląda podłoga solidnie. Solidnie. Mogę ciężarem ciała stanąć na jednej belce i nie ma problemu. Także myślę, że dzisiaj jeszcze zaimpregnuję się na tą podłogę 2 razy. Teraz zużywam ten impregnat, który jest ten mocniejszy, ten wonny, ten bardziej toksyczny. Pomalowałem na raz, niech to chwilę przeschnie. Ja sobie posiedzę po prostu w innym pomieszczeniu na zewnątrz. Posiedzę sobie na zewnątrz, bo no daje to naprawdę. Więc niech to sobie drewno wypije i malujemy to na drugi raz. Gaz jeszcze nie przyjechał, ale ma przyjechać. Zapowiedzieli się, że po godzinie 13 przyjadą. Butla gazowa jedna 1237 peso. Akurat tyle. Tyle samo co na miejscu. Także na Filipinach czasem serwis mnie zaskakuje. Bo na przykład tak jak mówiłem wam, że produkty spożywcze, różne produkty spożywcze, ale najłatwiej mi to jest powiedzieć na przykładzie piwa. Bo piwo, ten Red Horse w litrowej butelce z reguły kosztuje około 130-140 peso. I z reguły takie ceny są wszędzie i nawet w tych drogich resortach, tak jak byliśmy w Dumaguete, czy tutaj nawet w Lazy Beach Club,
to nigdzie nie spotkałem się z tym, że było tak jak w Polsce, że idziesz sobie gdzieś do baru, do pubu czy gdziekolwiek i masz cenę piwa razy 2, a nad morzem czy w Zakopanem to i razy 3. Także mają bardzo mały zarobek w tych lokalnych sklepach, generalnie na wszystkich produktach spożywczych, czy to kawa, czy właśnie piwo, co tam jeszcze sprzedają, chemię, mydła. Niektóre produkty tam po 10-15 peso, gdzie nie wiem za ile oni kupują, ile oni z tego mają, że 1 peso zarobku na jednej sztuce i tak sobie ciułają, ale najbardziej zaskakujący jest fakt, że właśnie w tych obiektach, które uchodzą za drogie i takie no, dla turystów, to też ceny są znośne, no tak jak w tym Lazy Beach Club, 300 peso za dużą pizzę. Na Filipinach duże pizze są mniejsze niż w Polsce i w Norwegii, ale 300 peso za dużą pizzę, którą najem się ja razem z żoną, no to jest bardzo atrakcyjna cena, biorąc pod uwagę, że oni nie muszą tego robić. Oni mają swoich klientów, swoich turystów. To nie jest tak, że tam jest restauracja, do której przyjeżdżają ludzie. Więc mogliby dla kogoś, kto nie wynajmuje tam domu, dać jakąś cenę, żeby zaporową, że jak ktoś jest zdesperowany, to przyjdzie i kupi, ale jak nie przyjdzie, to też jest w porządku, bo oni mają zarobek z czego innego. A też nie chcieliby na przykład, żeby to miejsce uzyskało większy rozgłos, żeby więcej ludzi przyjeżdżało ponad to, co tam jest i mieszka na stałe, bo właśnie chodzi o to małe, że cisza, spokój, to co odróżnia. No i znowu padła mi bateria. Wracając do tematu, nie do końca rozumiem ceny w prywatnych sklepach, w resortach, bo są wyjątkowo niskie, porównując przez pryzmat tego, co było na przykład w Norwegii albo w Polsce. No w Norwegii trzymamy się piwa, wiadomo, w barze. W Norwegii 26 koron jedno piwo półlitrowe w sklepie, maksymalnie 3,5% alkoholu. Ale to samo piwo w pubie kosztuje 100 albo 110 koron. Chyba za 80 była korona, 330 ml w szklanej butelce. Także przebitka jak w Polsce, potrafi być 4 razy drożej. No a tutaj jakoś, nie wiem, dużo taniej to jest. Procentowo wychodzi to dużo korzystniej, nie 4 razy drożej, tylko 10, 15, 20 peso do butelki. Dziwne to trochę, ale to może przez to, że tu jest tyle ludzi, ponad 100 milionów i większa konkurencja, gdzie wszędzie są sklepy. I jakbyś był zbyt pazerny, to nikt do ciebie nie przyjedzie, tylko pojedzie sobie 2 domy dalej. Może to ma bezpośrednio właśnie związek z tym, bo w Polsce za bardzo nie mamy wyboru. Sieciówki walczą ze sobą cenami, a młode sklepy nie mają takiej możliwości, bo nie mają możliwości zatowarować tak jak towarują sieciówki i Lidle. No wolny rynek. Tak wygląda chyba wolny rynek. Poimpregnowałem podłogę na 2 razy. 2 razy jednego dnia. No i nie da się ukryć, że daje ten drugi impregnat, ten starszy, ten w metalowym kanistrze niesamowicie. I chyba trochę się zatrułem przez moment wdychaniem tego oparów. Muszę zamówić sobie jakąś maskę z Chin, bo tutaj też takiej maski nie dostanę. Wiecie, jakąś z filtrami po bokach. Bo zaczęło mnie boleć głowa. Nie miałem zawrotów głowy i halucynacji, nic z tych rzeczy, ale głowa zaczęła mnie boleć. O, jest i Elvis. Rano Elvisa, kawalera, jak pracowałem. Wyglądam przez ten otwór okienny, który jest wcięty na drogę. A Elvis z jakąś panienką wisi na niej. A jakby się dał złapać kiedyś, to trzeba byłoby go wysterylizować. Bo szkoda, żeby więcej bezpańskich szczeniaków tutaj chodziło gdzieś po okolicy, żeby Elvis został tatą. Tak samo jak panienka Rosie i kawaler Tulf. Też jak przyjdzie czas, to na pewno też zostaną wysterylizowane. Bo co z tego, że Rosie nie przyniesie szczeniaków do domu, jak lepiej dla wszystkich, żeby Tulfi też żadnych szczeniaków nikomu nie narobił na ulicy. No, także mam nadzieję, że Elvis nie będzie miał potomstwa niedługo, bo im przerwałem randkę. Gdzie łobuzy poszły? Tulfi! 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 Kom! Tulfi!
zajęte czymś są. Proszę pana, wołam pana. Tulfi i tak się dużo lepiej słucha niż Rosie. Tulfi. Co tam? O, przecież chodź. Wie, że się nie słuchał. Wie, że się nie słuchał. A te jego wąsiska i broda. Śmiesznie wygląda, a co tam? Czy jest tu coś, co je interesuje jakoś nadzwyczaj? Nie, no nie jedzą tu nic tu nie zostało wyspane. Co tam, panienko? Co tam, panienko? O, kurczak chodzi. Jedna kurka, która była tutaj bardzo młoda, jak przyjechaliśmy, jest najbardziej brawurowa i normalnie sobie do nas przychodzi tam przed dom, na ten betonowy, na tą betonową posadzkę przed domem. I dzisiaj normalnie, jak Elvis nie dokończył swojego jedzenia, jakieś tam ziarenka ryżu zostały w misce, to wyjadała te ziarenka ryżu z tej miski. Ulubienica teraz żony. Żona też ją dokarmiać zaczęła. Śmiała się, jak przyjeżdżaliśmy, była taka mała kuska, wiadomo jak małe kozy wyglądają, słodko jak... Bardzo słodko. Nie wiem, do czego to nawet porównać. I żona się śmiała, że zawsze chciała mieć kuskę. Mówię, no, ale może wujo ma jakąś małą kuskę, to byśmy ją mogli wziąć na swoje włości, byś miała kuskę. Walczymy z panikiem. Może jak oglądacie ten film, może już się sytuacja wyklarowała. Bo, proszę Państwa, była stara butla wczoraj i z niewielką ilością gazu normalnie palnik działał. A dzisiaj ogień jest podawany przez tą część zapłonową, bo tam są... A jakby nie było odpowiedniego gazu, widzicie, jest rura odprowadzająca gaz, jest ta część zapłonowa, no i powinno iść reszta gazu w palnik. Po przełączeniu zapłonu powinno się tam zamknąć pewnie i pójść na palnik. Ale coś na nowej butli nie chce to działać i zastanawiam się, będę to pewnie rozkręcał za chwilę. Przed chwilą był wujo, pojechałem po wuja, bo nie mam takiego doświadczenia z takimi kuchenkami. Wiecie, w Polsce się na gazie gotuje, ale na kuchence gazowej normalnej. W Norwegii wszystko na płytach indukcyjnych, elektrycznie. Jakby jest taka sama butla, z tym samym gazem, ten sam reduktor, ten sam włącz i stara butla nam służyła od kiedy byliśmy tutaj na Sykichorze. Bez problemu. A widzicie, co się dzieje z tą butlą? Pewnie w komentarzu znajdzie się ktoś, tak jak zawsze, znajdzie się ktoś, kto ma wiedzę na ten temat i pewnie dostanę odpowiedź na swoje pytanie. No tylko, że chciałbym to rozwiązać dzisiaj, bo fajnie było mieć ten gaz, żeby zagotować sobie wodę, żeby sobie usmażyć coś. Czy to się uda? No to też zobaczycie po prostu w moich vlogach. Teraz wujo pojechał, bo mówi, że może mają jakiś zapasowy palnik, którego nie używają, albo odkręci swój i przyjedzie do nas z palnikiem, żeby sprawdzić, czy może jest coś nie tak na podłączeniu, na tym reduktorze i na wężu. Może to jest wina reduktora, ale sprawdzałem w internecie i powinien się nadawać do tej butli jak najbardziej, jak jest pełna nabita. Może jak tam było tego gazu mniej. Nie wiem, jak jest mniej gazu w butli, to jest mniejsze ciśnienie w butli. Nie wiem, zobaczymy, no ale chcielibyśmy mieć to z głowy. I zobaczymy, na ile wtedy nam taka butla wystarczy. Cisza, spokój, żadnego karaoke. Muszę jeszcze dociąć 4 belki z mahoniu. Wybierze się któreś z tego, co tu jest dzisiaj. Do podłogi, do zaimpregnowania ich, żebym mógł je jutro wykorzystać do podłogi.
bo nie wiem na ten moment, czy dzisiaj się odważę wejść do tego pomieszczenia i poimpregnować to jeszcze raz i mieć to po prostu z głowy, czy jednak zrobić to od rana jutro. Jeszcze nie wiem, wy się dowiecie pewnie za chwilę albo w kolejnym vlogu, bo mówię, no lekko mnie zwichnęło przez moment po tym impregnacie, że zaczęła mi boleć głowa. Chciałem wyjść na zewnątrz, posiedzieć sobie na krześle, wyinhalować się świeżym morskim powietrzem. Żona na bieżąco mi teraz koszulki już pierze. Żebyście nie myśleli, że cały czas w jednej koszulce chodzę. Ej. Druga, trzecia. Mam ich więcej. To są dobre koszulki ze sklepu Jula. Nie wiem, czy jeszcze sprzedają, ale w Norwegii Jula tak samo jest. Bardzo fajne koszulki, były niedrogie. Właśnie do prac budowlanych. To teraz już macie zagadkę z głowy, żeby nikt mi nie zrzucił, że chodzę w jednej koszulce cały czas. Tutaj też zaimpregnowane na 3 razy kawałki drewna, które będą wykorzystane tam do konstrukcji, poprzykręcane w niektórych miejscach, żeby były podparciem dla płyty. Także powoli cały czas do przodu. Powoli cały czas do przodu. Cię trochę pograbiłem liści jeszcze spod tego stojaka. Wszystko w tamtą stronę na korzeń. Podpaliłem ten korzeń do końca. Widać, że jest poniżej poziomu gruntu, także można go będzie jutro zakopać. No i bierzemy się za któryś z następnych korzeni. Gdzieś następny korzeń będziemy wypalać. Ale ten to poszedł szybko. Ten był stary, widać, że stary, bardzo wyschnięty i poszedł bardzo szybko. Z tym będę miał mały problem, bo jest sieć dość blisko i żeby temperatura sieci nie popaliła. No ale ktoś poprosi chłopaków i ściągną ją gdzieś na bok na ten czas. No ale jak już jutro zakopię tego, wykopę tą palmę spaloną, to już będzie sobie można tutaj parkować samochód. Tak jak mówiłem, przyszły worki. Trzeba przejrzeć to. To są śmieci, które pozbierały te kobiety, jak tu przyjechaliśmy na początku. Te wszystkie worki. Trzeba to jeszcze raz dokładnie przejrzeć, bo w tej stacji recyklingu sprawdzają torby, czy są dokładnie posegregowane. A ja tego nie robiłem, więc nie jestem przekonany, czy jest dokładnie posegregowane, więc jeszcze raz to przejrzymy i powoli też to wszystko, co tu jest, będziemy używali do wypalania tego, co tu widać. O, przyjechała ciocia z wujem, ze swoim palnikiem, także wracamy do operacji. Jak widzieliście, przyjechał wujo z ciocią. Nie dość, że przywieźli nam płytę, palnik, to jeszcze na Filipinach jest bardzo popularny Brinkhouse. Ktoś robi fiestę z jakiegoś powodu i wydaje jedzenie gościom do domu tak samo. Zabierasz. Wuja powiedział, że ma dużo płyt. To jest stara płyta, ale działa na 2 palniki. Także mamy, jak to się mówi po angielsku, improvement. Także mamy coś. Tu mieliśmy nową płytę, którą kupiliśmy. Nowy palnik znaczy się. They said we have a customer that is using the same thing and it's very picky with things like I wysłaliśmy też zapytanie, film na Messengerze it will work, but do ludzi, którzy dostarczyli nam gaz dzisiaj. I mówią, że zdarzyło im się, że mieli to samo zapytanie od kogoś, kto wysyłał im film dokładnie tej samej płyty. Także może być to wina tej kuchenki gazowej, bo jak widzicie, ta nowa na 2 palniki i działa. Także ciśnienie gazu idący przez wąż i przez rury, tu jeszcze idzie na 2 palniki, jest wystarczające. Także jakiś jest problem konstrukcyjny w tej kuchence gazowej, którą wam przed chwilą pokazywałem, w tej, którą kupiliśmy całkowicie nową. I ona odmawia posłuszeństwa, a wujo przywiózł jakąś, której już nie używa i jak najbardziej można z niej korzystać. Także w końcu mamy możliwość sobie ugotować wodę normalnie. Bożena cię też wpadła na genialny pomysł, na który ja bym nie wpadł. Pewnie jakbym chwilę pomyślał, to bym na to wpadł.
Ale dzisiaj na przykład mamy rice cooker, czyli urządzenie do gotowania ryżu, wiecie. Przecież tym też się da wodę zagotować. Więc dzisiaj rano zagotowaliśmy wodę w tym i z tego w termos i z tego była kawa. A kolejna sprawa, w tym jak się da wodę zagotować, to wrzuca, niektórzy Filipińczycy tak robią, że do ryżu wrzucają jajka. Ale zagotować sobie wodę, wrzucić jajka i masz jajka na twardo czy na miękko. I na tym się bazowaliśmy. Tu jak widzicie lekkie przeorganizowanie. Pudło czerwone, które stało tam, gdzie stoi kontener, stoi już tutaj. In the cage. Because they came, so no one will step at her. Tu się robi więcej miejsca. Tu będzie miejsce do treningu teraz, żeby ta ławeczka nie trzeba było wynosić i wnosić za każdym razem na zewnątrz. Jeszcze się pozbędę. Skrócę jedną ławkę, taka, że była na wymiar stołu, a drugą zrobi się i się wystawi na zewnątrz. Wkopie się ją trochę w ziemię i wystawi się ją na zewnątrz. Kurczę, no znowu więcej przestrzeni, a będzie jeszcze więcej jak te pokoje będą skończone i będziemy mogli jeden pokój zatowarować rzeczami, żeby można było kontynuować tutaj z resztą. Bo na ten moment wydaje się, że jak tylko sypialnie będą w znośnym stanie, to zaczynamy z kuchnią i łazienką. Z murowaniem łazienki i kuchni. Albo kogoś wynajmę, tak jak mówiłem, do tej pracy, kto ma po prostu pojęcie o tym, wyznaczy mu się, gdzie to ma być, gdzie ma murować i on to wtedy wymuruje. Ja mu ewentualnie w czymś tam będę pomagał, ale zajmę się wtedy czymś innym, po prostu drugim piętrem prawdopodobnie. Albo tutaj. Fire under. O, Like outside. Stop. o, ona mówi, że się podpaliła. It went under. See, it's burning under. Because it's open. Yeah, but when I put it on, it was fire is coming out under. No, także słyszeliście, że ona mówi, że wyszedł ogień pod spodem, ale zobaczymy, ile w tym prawdy. Dobra, będziemy coś jeść. Chciałem tam się bawić, maluchu, liściem. Oj, oj, oj. Co to za tygrys? Co to za tygrys? Co to za tygrys? Dobrze, moi drodzy widzowie. Pora kończyć na dzisiaj. Zaimpregnowałem podłogę na 2 razy. Niech ona się wywietrzy. Elementy, które muszę dorobić, zaimpregnowałem na dworzu na 2 razy, gdzie jest większy przeciąg po prostu. Palnik spisuje się dobrze, więc myślę, że pora kończyć na dzisiaj. Jeszcze nie odpalałem nowego hebla, także jeszcze nie wiem, jak będzie działał, ale to sprawdzimy, myślę jutro może będzie okazja, a jak nie jutro, to na pewno pojutrze. Dziękuję Wam za wszystkie lajki, stałym komentującym, oglądającym, za wszystkie komentarze, wszystkim nowym osobom, które zawitały na ten kanał i dały subskrypcję. Witam Was serdecznie i widzimy się jutro. Pozdrawiam Was, Aleksander Wojtysiak, Między Światami. Życie na Filipinach. Na razie.